Ponad 700 dzieł, a wśród nich tylko jedna opera. Unikat, Biały Kruk, Święty Graal, perła w koronie, złote runo. Podobno wielkie rzeczy rodzą się powoli i w bólach i tak właśnie było z Fideliem. Jedyna opera Ludwika van Beethovena powstawała 10 lat i doczekała się aż 4 wersji uwertury. Po krytycznej ocenie premiery opera była także parokrotnie przerabiana. Czy była to kwestia utraty słuchu przez kompozytora? Zupełnie nie. Nie miało to większego wpływu na jego twórczość. Pierwotnie opera Fidelio nosiła tytuł Leonora. Po co zmieniać tytuł z żeńskiego na męski i dlaczego w Chinach było zakazane wystawienie tej opery aż do 2008 roku? Posłuchajcie sami. Rzecz dzieje się pod koniec XVIII wieku nieopodal hiszpańskiej Sewilli. Florestan to więzień polityczny bezwzględnego i nadużywającego swojej władzy naczelnika Don Pizarra. Leonora, żona Florestana, chce uwolnić ukochanego męża. Przebiera się za mężczyznę, przyjmuje imię Fidelio i zostaje zatrudniona w więzieniu przez dozorcę Rocco. Można pozazdrościć kreatywności, ale jak to często bywa, takie intrygi mają też skutki uboczne. Córka Rocca z kolei, Marcelina, zakochuje się w Fideliu, czyli de facto Leonorze. Do więzienia na kontrolę ma przybyć minister Don Fernando, przeciwnik Don Pizarra. Pizarro panikuje i każe Rocco zabić Florestana jeszcze przed wizytą, aby na jaw nie wyszły nadużycia. Ten odmawia, więc Pizarro postanawia popełnić zbrodnię sam. Rocco i Leonora Fidelio mają za zadanie wykopać grób dla przyszłego denata. Fidelio, Leonora szuka wśród więźniów swojego męża, bo już podejrzewa, dla kogo kopie grób. Znajduje go dopiero w samotnej celi, ale ten wycieńczony jej nie poznaje. Pojawia się Pizarro, który wreszcie chce zabić Florestana, ale raptem w drogę wchodzi mu Fidelio, Leonora i ujawnia swoją tożsamość, krzycząc, że najpierw musi zabić jego, to znaczy ją, Leonorę. Nagle dźwięk trąbek ogłasza przybycie Don Fernanda. Ten cieszy się na widok Florestana, bo to jego przyjaciel, którego uważał za zmarłego. I tu intryga dobiega szczęśliwego końca. Leonora z Florestanem padają sobie w ramiona, Pizarro zostaje pojmany, lochy otwarte, a więźniowie uwolnieni. No dobrze, historia piękna i z happy endem, na dodatek inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z okresu rewolucji francuskiej, a ta w życiu Beethovena miała niemałe znaczenie. Słynął on ze wspierania idei rewolucyjnych. Hasła wolności, równości i braterstwa przyświecały kompozytorowi całe twórcze życie. Wcześniejsze dzieło, trzecią symfonię Eroikę, zadedykował Napoleonowi, który ucieleśniał te same ideały. Obaj panowie na dodatek byli tego samego niewielkiego wzrostu, mierzyli 1,65 m. Antymonarchista i rewolucjonista Beethoven z dedykacji się jednak wycofał, kiedy Bonaparte koronował się na cesarza. Symfonia pozostała jednak heroiczna, jak i bohaterowie rewolucji. Wróćmy jednak do Fidelia. Ta historia znana była już wówczas z innych oper, niemieckich, francuskich i włoskich. Niektórym łudząco przypomina napisanego ponad 30 lat wcześniej Orfeusza i Eurydykę Christopha Willibalda Glucka, gdzie mąż schodzi do piekieł uratować żonę, ale musi przy tym hamować swoje emocje. Fidelio to przede wszystkim historia o wiernej żonie, kobiecej wytrwałości, determinacji i niezachwianej nadziei, co znakomicie oddaje hymn Leonory Komm Hoffnung z Towarzyszeniem Waldorni.
To jeden z 3 najbardziej znanych fragmentów w dziele. Dobrze, że przynajmniej w tej operze główna bohaterka nie musi zginąć w imię miłości. Drugi fragment, który musicie znać, to aria Florestana, w której smyczki odmalowują ciemność lochu. Trzeci fragment i chyba najsłynniejszy moment w całej operze to chór więźniów, którzy oczywiście śpiewają o wolności. Czy Verdi mógł się tym zainspirować? Zdaje się, że Beethoven w ogóle lubił chór. Wprowadził go nawet pioniersko do symfonii, formy wówczas czysto instrumentalnej, a obok chóru wprowadził solistów, co stworzyło zupełnie innowacyjny typ symfonii i jesteśmy przekonani, że i wy kojarzycie tę jego kompozycję. Muzyka Fidelia ma w sobie coś z Mozarta, wydaje się jednak bardziej dramatyczna, a to pewnie dlatego, że Beethovena sytuuje się gdzieś pomiędzy stylami i epokami. Jedną nogą był klasykiem wiedeńskim, drugą już romantykiem. W świecie muzyki poważnej kompozytora uważa się za prekursora epoki romantyzmu. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że bez niego nie mielibyśmy muzyki takich kompozytorów jak Verdi czy Puccini. Jego muzyka jest jednak dla śpiewaków bardzo trudna do śpiewania. Arie są bardzo muzycznie rozbudowane, jakby nie do końca czuł potrzebę prowadzenia historii śpiewem. Czasem przypomina ona bardziej oratorium. Fidelia niełatwo się śpiewa i niełatwo też się go słucha. Akcja rozwija się dosyć powoli, ma wiele momentów statycznych, co wszystko potwierdza tylko, że ładunek dramatyczny, jaki Beethoven włożył w Fidelia, jest mało sceniczny. Bardziej pasowałby do symfonii, w których kompozytor osiągnął prawdziwe mistrzostwo.
Over and over again. Możemy więc się domyślać, że opera w formie, jaka istniała na początku XVIII wieku Beethovena, nie fascynowała. Na pewno czuł, że rezultat prac nad Fideliem nie jest taki, jak zamierzał, skoro poprawiał dzieło parokrotnie. Warto dodać, że jest to jedyna opera kompozytora skończona. Podejmował on niejednokrotnie próby napisania opery. Nad jedną pracował nawet z librecistą czarodziejskiego fletu Mozarta Emanuelem Schikanederem, ale współpraca została zerwana z powodu kłótni. Na szczęście do komponowania symfonii czy muzyki fortepianowej nie potrzeba partnera. Świetnie. Jestem trudnym człowiekiem, ale pocieszam się faktem, że to Bóg mnie takim stworzył. Osobowość Beethovena była skomplikowana, stąd też charakter kompozytora opisuje się jako niełatwy. W młodości był szczery do granic bólu, aż niegrzeczny. Potrafił spektakularnie się złościć i gniewać, był uparty i dumny. Nie chciał się nigdy do nikogo dostosowywać. Zaczął głuchnąć przed 30, co sprawiło, że negatywne cechy się nasiliły, a przez trudności w komunikacji nabrał dodatkowo nieufności wobec innych. Współpracownikiem musiał więc być fatalny. Fatalny to ty jesteś. Następne pytanie, proszę. Fidelio to opera polityczna niezależnie od czasów. Jest muzycznym wołaniem o wolność i sprawiedliwość, sprzeciwieniem się tyranii. Transmitowano ją w całości w radio w 1944 roku z solistami Metropolitan Opera, a dyrygent Arturo Toscanini nie pozostawił wątpliwości co do wymiaru dzieła, mówiąc, że Beethoven przeciwstawiłby się Hitlerowi i Mussoliniemu niczym Napoleonowi. Fidelio był też pierwszą operą wystawioną w Berlinie po zakończeniu II wojny światowej. Został również wystawiony w październiku 1989 roku w operze w Dreźnie, w ówczesnym NRD. Co znamienne, chór wystąpił w zwykłych ubraniach, zlewając się z publicznością, a dokładnie miesiąc później upadł mur berliński. Łatwo się teraz domyślić, dlaczego i w Chińskiej Republice Ludowej zakazane było wystawianie Fidelia aż do 2008 roku. Może i Beethoven nie był dobrym opowiadaczem historii, ale jak widzicie, historie napisały się same wokół niego i dalej są pisane. Jeśli podobała Wam się historia o jedynej operze Beethovena, która rewolucją zdobyła świat, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.